Spokojnie, cześć Kamilku. Cześć Michał. Witam Ciebie. Ludzie orzą, sieją, buraki kopią tutaj w okolicy. A my zielonkę zbieramy. A wy zielonki zbiorą, tak. No dopiero się obudziliśmy. O nie, wy nie, żeście się obudzili dopiero, a jeszcze jesteście przebudzeni. Witamy Was w ogóle bardzo serdecznie na naszym kanale. Kamil, prowadzicie gospodarstwo rodzinne. Tak jest. Ile to hektarów? No, łącznie tak ogólna powierzchnia 250 jest. 250 hektarów. Tak jest. Sporo, jest co robić. Jest co robić. Teraz tak, tematyka zielonkowa. Tylko dziwny czas, dziwny okres, mimo pięknej pogody, ale już jest połowa października, za nami, a ty jeszcze tu zbierasz zielonki, zgrabiasz. No chcemy to posprzątać przed zimą, ładnie przyciąć ten trawnik. Ty, nie? który to pokos? To już jest 5. pokos w tym roku. Ty żartujesz chyba. Który? 5. pokos. To jest nie do uwierzenia. Ostatnio żeśmy relacjonowali, też gdzieś żeśmy rozmowy robili, testowania maszyn i był 4. pokos. Nie? I to już ten 4. pokos był mizerny, taki słabawy i mało tego, ogrom ludzi, klientów się dziwiła, że w tym roku gdzieś tam występował w Polsce 4. pokos, a otóż występował, a u Was występuje nawet 5. Wiadomo, to jest pokos dużo słabszy, jak widać, ale mało tego. Tutaj maszyna musi pokazać, co potrafi. Co potrafi. Nie? Bo sam powiedz, jak to wygląda przy tych tradycyjnych pokosach, zbiorach. No to w tradycyjnym, jak jest 1., 2. pokos, to praktycznie każda maszyna sobie poradzi, nie? No, a dzisiaj tu właśnie to jest prawdziwy poligon, nie? Żeby to te resztki praktycznie tej trawy, tej lucercy zostało, żeby to zgrabić i to pozbierać, nie? A też właśnie, nie? Bo no, tak jak fajnie powiedziałeś, nie sztuką jest zebrać masę zieloną, jak jest jej dużo, nie? Tak. Bo jak tam troszeczkę zostanie i tak dalej, to jest żaden problem, nie? Natomiast gdy jest to już 4. pokos, a u Ciebie 5., powiem szczerze, pierwszy raz jestem przy zbiorze 5. pokosu, to tu naprawdę te parametry techniczne maszyny grają ogromną rolę, żeby nie pomieszać tego z ziemią, nie zapylić tej masy zielonej, a żeby zebrać ją jak najczyściej, jak najczystszą tą masę, co się przełoży nam na jakościowo najlepszą paszę. No oczywiście. Powiedz mi, 250 hektarów ogólnie wszystkich użytków, w proporcji ile z tego jest użytków zielonych? Użytków jest 50 hektarów z tymi lucernami, no a reszta z grunty orne. Nie? Grunty orne. Zboże, rzepak, oczywiście kukurydza, to wszystko dla bydła. Okej. I nawet trochę eksperymentujemy ze słonecznikiem. To za chwilę coś tam bliżej powiesz. 50 hektarów użytków zielonych, w większości to są trawy czy lucerny jakieś, kończyny? Jak to jest? Pół na pół. Mamy takie naturalne łąki, a resztę to są na gruntach rolnych. Czyli zakładane lucerniki. Czyli jak ja to mówię, profesjonalne użytki zielone, tak. Bo my jak rozmawiamy na ten temat, to dzielimy je na użytki zielone amatorskie, takie pastwiska, gdzieś tereny podmokłe, takich z nieużytków, jakby coś przerobione, i te profesjonalne użytki zielone, czyli już dbane, pielęgnowane, zakładane przede wszystkim, regenerowane, bo też ostatnio sporo poruszamy takiej tematyki profesjonalnej na temat obsługi, ale i pielęgnacji użytków zielonych, bo obsługa to nie tylko koszenie, przetrząsanie, zgrabianie i zbieranie, ale przede wszystkim też coraz bardziej powszechna regeneracja. Nie? My przeprowadzamy już testowo sporo takich prac takim urządzeniem jak regenerator łąk firmy Care, który nam nacina, robi taką wertykulację tych użytków. To widziałem, na filmie widziałem, a na razie to tradycyjną broną tylko robimy z ale bardzo dobrze mówisz, bardzo dobrze, i że to robicie, bo jednak te napowietrzenie i te nacięcie tej darni robicie, przerywacie ten kożuch, jak ja to mówię. Tym bardziej po zimie, nie? Zrywamy te stare, gdzieś jakieś niedokoszone, te suche i wtedy odbija ładna zielona. Kamilu, użytki zielone
to i zapewne bydło. Pewnie, Oczywiście. Pewnie, że bydło. Tylko pod to robimy. Zwierzyna inaczej powiem, Tak jest. ale bydło. Bydło mleczne. opasowe, mleczne. Jakie Mleczne, głównie mleczne. Okej. 120 krów mlecznych i na resztę opasy, co zostanie. Okej, to jest czyli ile mówiłeś tych, jak ja to mówię, ogonów dojnych, ile jest? 120. 120, czyli całościowo pewnie drugie tyle się uzbiera. No razy 2 musimy. Czyli około przemnożyć. 250 no. sztuk. Wszystko odchowujecie, Odchowujemy. jeśli chodzi o ten Tak jest. opas zaś? To odchowujemy, tak. Okej. Takie pytanie, na jakich maszynach generalnie pracujecie? Jeśli chodzi o kwestię obsługi tutaj terenów zielonych, bo to, że ciągniki są zielone, Tak. to już widzimy i pewnie czy to na dojcu tylko tym dużym, czy pozostałe ciągniki to też dojcwary? Też dojcwaru. No, Czyli jedna jest, marka tak, już, tak. jedna marka, okej. A jeśli chodzi o maszyny zielonkowe? No to w tym roku kosiarkę kupiliśmy SIP. Aha. Wcześniej. No też widzę odzienie oryginalne sipowskie. Ubrali mnie. Okej. No. Znaczy wcześniej były Fela, no teraz ta Fela... Też zadowolony z tego. Też Fela była mocna, no a teraz już wszystko się zwiększyło. A kosiarkę powiedz mi, jaką SIPa użytkujecie? Jaką kupiliście? Na centralnym zawieszeniu Silvercat 340 boczną. Ale tylno-boczna może. Tylno-boczna, Tylno-boczna na zawieszeniu centralnym, okej. No to już też daje wydajność. A też podłączacie jakąś kosiarkę centralną, czy na dwie kosiarki kosicie? No czy... z przodu jest Samasz. Samaszowska jeszcze, okej. Czyli a jakiej szerokości? Z przodu jest 3-metrowa, a tu 3,40. 3,40, okej. To identycznie my żeśmy niedawno testowali, tylko odwrotnie. 3-metrowa była z tyłu i lżejsza, a na przodzie mieliśmy 3,40 akurat. No do tego ciągnika mogłaby być 3,40, bo troszeczkę na tych jeszcze. zakrętach brakuje, nie? Brakuje. Trzeba uważać, żeby nie przejechać, bo zostanie niedokoszona trawa. Jasna sprawa. I widzę zadowolonych z kosiarki SIP. Kosiarka, tak, robi robotę. No, Silvercat to już jest taka półka nieco wyższa, mocniejsza, taka profesjonalna maszyna. O to nam chodziło, bo te ciągniki mocniejsze coraz nie, to musi być to na przekładni, żeby to tych pasków nie zrywać. No też właśnie i słuszna uwaga. Jeśli chodzi o sam proces docinania i tak dalej, bez zastrzeżeń. No bez zastrzeżeń, nie? Też ni stąd, ni zowąd kolejna maszyna SIPa się tu pojawia u Was. Jeździliśmy po polu i właśnie pokazuje, gdzie która kosiarka nie mówimy gdzie jaka, tak, żeby nie było. Ale widać te cięcie, gdzie jest. Czyli jeszcze przy takim, ja to mówię, poligonie. Nie? Poligonie, dokładnie. Nie, bo to jest fajne pole doświadczalne, tak jak mówisz, poligon wojskowy, gdzie tutaj wykrzesać i zebrać czysto dokładnie te resztki tak naprawdę tego materiału, no to jest nie lada wyzwanie dla maszyn, dla narzędzi. Nie? Począwszy od koszenia, poprzez zgrabianie i zaś poprzez tak naprawdę zgrabianie i dalej poprzez zebranie, zbiór. Nie? Wyregulowanie tutaj tej maszyny, bo tu mamy kawał maszyny, jeśli chodzi o zgrabiarkę, bo już model stary 850, czyli do 8,5 metra szerokości roboczej. Regulacja hydrauliczna, nawet sam wspominałeś, że tam sobie zmniejszyłeś, że nawet nie na pełną szerokość roboczą. No dopasować pod swój zbiór, nie? Szczepa jest trochę starsza, jeszcze ma taki węższy podbierać, żeby to szło zebrać, nie? Co na temat zawieszenia i tak dalej, bo powiem, tak jak sam wspomniałeś, będziemy cały czas wracać do tego naszego poligonu, że wykrzesać, zebrać ten plon, który po skoszeniu jest mało co widoczny, nie widać go. A jednak pokosy są ułożone i to nie najgorsze. Nie? Są ułożone, trawa jest zebrana. Nie? Lucerna tutaj. Tu jest lucerna, lucerna akurat, czyli tylko na pewno przeogromny wpływ tutaj ma ten opatentowany tandem kroczący, który przeidealnie pozwala nam kopiować ten teren, a tym samym uzyskać maksymalnie właściwy kąt pracy całych tych palcy roboczych, aby
dokładnie wygrabić, maksymalnie dokładnie wygrabić. I bez ziemi. A zarazem dokładnie, co dla Was jako hodowców i dbających o zwierzynę, o ten stan, o ten dobrostan, żeby wyprodukować maksymalnie dobry pokarm, co się przełoży też, jak ja to mówię, na obfite planowanie w mleko, nie? U krów. No i To jest tak. Słuchaj, Wy wiem, prowadzicie gospodarstwo doświadczalne takie, można powiedzieć, wzorcowe, jeśli chodzi o gospodarstwo hodowlane, wspominałeś. Powiedz mi, o co tam chodzi? no chodzi o to, pokazuje maksymalną naturalność dla bydła, nie? Także mamy wszystko Takie środowisko naturalne. Tak, środowisko naturalne, mamy wszystko na słomie, nie? Czyli wysokościółkowe. Nie na rusztach, że tak powiem. Nie. Czyli tak przyjazne środowisko naturalne. Dla zwierząt, nie? Żeby ten dobrostan był jak najwyższy, nie? No ale to też się przekłada później na te wysokie wydajności, nie? Czy w mleku, bo my niedługo 12 000 będziemy mieli od krowy. Średnio. Średnio. To jest bardzo dużo, a wiemy doskonale, że niektóre pogłowie ma tą wydajność zdecydowanie mniejszą, to pozostałe musi to zdecydowanie też nadrobić. Rzeczywiście, nie? No, mamy happy cows, nie? Szczęśliwe krowy mamy. Aha. Muzyka też tam gra? Nie, muzyka też gra. Też gra. Wspominałeś poza kadrem, że odwiedzają Was wycieczki zagraniczne nawet. Tak, mieliśmy zagraniczne. Co to jest za okazja, skąd to się dzieje? Czy poprzez, nie wiem, współpracę? Jak to się nawiązuje? Współpracujemy tutaj z okoliczną ubojnią IBP Pniewy. Duża ubojnia to jest Duża chyba ubojnia, tak. Znaczy to jest międzynarodowa. Międzynarodowy koncern, okej. Znaczy oni chcą pokazać swoim odbiorcom już na swoją wołowinę, jak ona jest produkowana, że to nie jest z paczki, tylko gdzieś to musi być wyprodukowane i no teraz się wszędzie mówi ekologia i ten dobrostan i jak to bydło jest hodowane i oni chcą właśnie to zobaczyć i odbiorcy już tej ubojni przyjeżdżają zobaczyć jak te bydło jest hodowane. Jasne, no wiadomo, żeby też widzieć jak powstaje, z czego powstaje i mleko, i miąsko i w jakim stanie są, w jakich warunkach, warunkach powiedzmy te stado jest utrzymywane. Nie? Hektarowo powiedz mi, ile tutaj mamy na ten 5. pokos? Do zbioru wszystkiego. Ogólnie ma 50 hektarów do 50 zbioru. wszystkiego, tak. okej. To tu na tym polu mamy 13 hektarów do zebrania. Okej. Super, dzięki Ci za spotkanie i tyle. Nie przeszkadzam Ci. Dzięki. Szarp dalej, bo roboty jeszcze sporo. Dalej.